Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś rozmowa z serii Redegate Success Story. Grzegorz Sobiecki, partner w Redegate, firma, która łączy zarządy firm, dyrekcje z ekspertami zewnętrznymi wtedy, kiedy pojawia się pewne wyzwanie i eksperci obecni w firmie na określony czas realizują to zadanie dokładnie tak, jak zostało to ustalone. Przedstawiam swojego rozmówcę. Cześć Maćku, znamy się od dawna, więc jesteśmy po imieniu. Cześć Grzegorz. Myślę, że się nie pomylę, jak powiem o tobie, że jesteś ekspertem w zarządzaniu produkcją, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. To znaczy umiesz rozwiązać problem, który się składa z wielu wątków, zarówno z operacyjnego, perspektywy operacyjnej, jak i kulturowej. Wiele rzeczy naraz potrafisz zrobić. Zaczynałeś, jak pamiętam, chyba w działach jakości, potem byłeś ekspertem międzynarodowym do spraw Lean, audytorem i Tak ostatnie jest. chyba 10 lat już pewnie to dyrektor fabryk w różnych branżach. Tak jest. Obecnie firma Excite w Poznaniu. Bardzo się pomyliłem? Chcesz coś sugerować? Z wrodzonej skromności powiem tak, że sam bym siebie tak nie przedstawił oczywiście, bo bycie ekspertem to oczywiście może być interpretowane w różny sposób. Natomiast tak, z tym z grubsza się zajmowałem. Faktycznie na dzisiaj jestem dyrektorem fabryki Excite w Poznaniu, gdzie aktualnie realizujemy między innymi projekty interimowe i w tym temacie dzisiaj też żeśmy się spotkali. Świetnie. No właśnie. Redegate bardzo spogląda codziennie praktycznie na to, co się dzieje na rynku pracy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, zajmujemy się tym, aby w tym konkretnym wyzwaniu, które Ciebie też będziemy o tym rozmawiali, pojawia się w firmie, dostarczyć właściwą osobę, właściwego eksperta. I z tej perspektywy chciałbym porozmawiać trochę o rynku pracy, o kompetencjach, które są potrzebne, o wyzwaniach. Wpadło mi w ręce ostatnio badanie pewnej firmy rekrutacyjnej i z niego wynika, że praktycznie 90% firm w tym roku planuje jakieś rekrutacje. No to chyba dobra wiadomość, że niekoniecznie tylko mówimy o recesji. Natomiast z perspektywy naszej rozmowy aż 70% tych właśnie firm, z tej 90%, oni oczekują tego, że będą problemy z rekrutacją, że to nie będzie aż tak łatwe. I odpowiadając na pytania kwestionariuszowe w tym badaniu, respondenci powiedzieli również, że te problemy to ponad 50% poszukiwanie kompetencji w rozwoju biznesu lub też na drugim miejscu konieczność zatrudnienia kogoś na miejsce osoby, która odchodzi. Jest jednak rotacja na rynku pracy. Jakie są Twoje obserwacje? Jak to wygląda u Ciebie? Czy też widzisz tego rodzaju problemy, czy to Ja z inaczej? perspektywy osoby zarządzającej fabryką tak naprawdę mogę tylko potwierdzić wyniki tych badań. No nie jest tajemnicą, że aktualnie jesteśmy na rynku wysokiej konkurencji w pozyskaniu dobrych specjalistów. No i oczywiście jest to spore wyzwanie. No brak wykwalifikowanej kadry, brak gotowych specjalistów no wiąże się też z szeregiem jakichś ograniczeń biznesowych, które przed nami stoją. Wiąże się też również no, z powolnieniem wielu projektów, które chcielibyśmy prowadzić. I myślę, że to jest taki w tej chwili wspólny mianownik nie tylko firm tutaj w Wielkopolsce, ale także w całej Polsce. Również jak rozmawiam z koleżankami, kolegami, no to jest ogólnie branżowy problem. Problem z pozyskaniem dobrych specjalistów pod konkretne projekty prowadzone w biznesie. Rozumiem. Natomiast dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o pewnym szczególnym projekcie, który realizowany jest wspólnie z Redegate. I nawiązując do wyników tego badania, powiedz proszę, jakie wyzwanie stanęło przed Twoją organizacją? Czego szukałeś? My mamy bardzo konkretne wyzwanie, to znaczy jako organizacja dążymy do poprawy bezpieczeństwa naszych pracowników. Ja myślę, że to jest też taki slogan i jak spojrzymy na wiele firm produkcyjnych, to bardzo często słyszymy safety first.
Natomiast bardzo często jest to też tylko i wyłącznie pusty slogan. Wspólnie z zespołem zarządzającym Excite, moim management teamem, doszliśmy w pewnym momencie do wniosku, że po prostu chcemy zmienić naszą fabrykę. Chcemy zmienić otoczenie pracy, warunki pracy naszych ludzi, bo wyzwanie w tak dużej fabryce, gdzie bardzo często, jak to w naszym przypadku, to są procesy naprawdę ciężkie, jest bardzo dużo. Wyzwań jest cała masa. I to było tak naprawdę najważniejszy nasz cel. Zmienić otoczenie, warunki pracy ludzi, ale przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo. I tutaj mówię o takim specjalnym wycinku w bezpieczeństwie, bezpieczeństwo maszynowe. Tak żeśmy przeanalizowali wypadki przez ostatnie lata, okazało się, że gros wypadków jest związanych właśnie bezpośrednio z obsługą naszych maszyn i urządzeń lub jest wokoło maszyn i urządzeń bezpośrednio związanych z procesem produkcyjnym. No i to jest nasze główne zadanie: poprawić bezpieczeństwo ludzi, poprawić bezpieczeństwo naszych pracowników i poprawić warunki pracy. Super. Natomiast zainspirowałeś mnie mówiąc safety first. Spotkałem się ostatnio, rozmawiając z kimś o bezpieczeństwie pracy, z określeniem następującym i rozmówca mówi, preferuje to safety always, bo jak jest first, to może być second czasem. Z tego, co mówisz, wynika, że właśnie chyba safety always to jest to, co zamierzacie u was wprowadzić. W związku z tym rodzi się drugie pytanie. Jakie rozważaliście scenariusze, bo kiedy już zdiagnozowaliście wyzwanie, o którym w tej chwili powiedziałeś, no to teraz w jaki sposób do tego podejść? Jak to rozwiązać? Gdzie postanowiliście szukać kompetencji? Znaczy, troszeczkę powrócę jeszcze do poprzedniego pytania, jakie było wyzwanie. I my mieliśmy taką ideę, mamy taką ideę, safety always, safety first, podejść do tego naprawdę na poważnie, zmienić bezpieczeństwo naszych pracowników. I teraz wracając do tego pytania, pojawiło się oczywiście takie standardowe pytanie: no dobrze, mamy jakąś wizję, chcemy coś zrobić, jest zapał, jest energia, budujemy jakąś świadomość, widać, że mamy tą taką wspólnotę świadomościową w management teamie i co teraz? Tradycyjnie podejdźmy do tego, otwórzmy projekt. No tak. Zaczynamy w jakiś sposób, za pomocą jakichś mniejszych warsztatów w management teamie dyskutować o tym projekcie, kto jest potrzebny, rysujemy strukturę, czyli taki bardzo tradycyjny start robimy i nagle do nas dociera, że my tak naprawdę nie wiemy, co mamy zrobić. Nawet nie mówię, jak to mamy zrobić. Wiemy, że mamy problem, ale to, z czym żeśmy się spotkali, to po prostu zderzenie z brakiem doświadczenia, brakiem kompetencji, troszeczkę brakiem zasobów w niesamowicie ważnym dla nas temacie. I wracając do pytania, najpierw podejście tradycyjne, czyli próbujemy sami się szkolić, organizować jakieś szkolenia, zapraszamy pragmatyków, zapraszamy duże firmy szkoleniowe i wtedy już rozumiemy, że problem jest o wiele szerszy, że nie mamy czasu na takie tradycyjne podejście, na budowanie u nas wewnętrznie kompetencji poprzez szkolenia, rozwój projektu. Po prostu nie ma na to czasu. Wiedzieliśmy w tym momencie, że potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Potrzebujemy pomocy eksperta, który przyjdzie i powie nam, co mamy zrobić, jak mamy zrobić, a nade wszystko pomoże nam to zrobić. Czyli szukaliśmy nie tylko konsultanta, szukaliśmy także osoby, która swoim takim codziennym wsparciem pomoże nam zrealizować cele tego projektu. Maćku, wielokrotnie teraz w twojej wypowiedzi użyłeś perspektywy czasu, mówiąc, nie ma czasu, żeby szkolić, żeby budować kompetencje. Dlaczego nie ma czasu? Czy to ten projekt nazwaliście jako pilny? Bo może lepiej opóźnić projekt, zbudować sobie wewnętrzne kompetencje, kiedy już sobie uświadomiliście, jakie są potrzebne. No i wtedy jest taka wartość, że one są w firmie. Oczywiście, że tak. I tutaj wracamy do tematu. My mówimy tu o bezpieczeństwie. Nie mamy czasu, bo każda godzina, każdy tydzień, każdy miesiąc
budowania w sposób tradycyjny kompetencji w naszym zespole, a powiem wprost, mógł kosztować wypadki. Mógł kosztować sytuację, w której nasi pracownicy no nie wrócą cało do swoich rodzin po wypełnionych obowiązkach, czy podczas wypełniania obowiązków w naszej firmie. Dlatego ta presja czasu. Powiedzieliśmy sobie, że my musimy ten projekt wystartować dzisiaj, tu i teraz. I to, co zrobiliśmy na samym początku, czyli zaproszenie pragmatyków, udział w szkoleniach, organizowanie szkoleń było dobre, bo to też nam pozwoliło zbudować taką samoświadomość, że Czego wam brakuje? czego nam brakuje. Taką zbudowało świadomość niekompetencyjną. Jeszcze raz, nie mieliśmy czasu dalej budować jej w sposób tradycyjny, bo ryzyko było zbyt duże. Po drugiej stronie szali było oczywiście zdrowie ludzi, więc powiedzieliśmy, startujemy tu i teraz ze wsparciem eksperta. Teraz już rozumiem, czyli wasz projekt z takiej kategorii pilne i ważne można zaliczyć do pilnych i ważnych, nie Pilnych tylko do ważnych. i ważnych, tak, na tle innych pilnych i ważnych, więc też musieliśmy go odpowiednio przesunąć, jeżeli chodzi o hierarchię w firmie. No właśnie. I zdecydowaliście się sięgnąć po eksperta zewnętrznego, który przyjdzie już przygotowany, osoba, która ma doświadczenie, przynosi te kompetencje. Powiem, że ostatnio też oglądałem jakiś materiał, w którym ktoś powiedział w ten sposób. Wszystko się zmienia i wewnątrz firm, i na zewnątrz. Już nie chcę mówić o sztucznej inteligencji, ale jest wiele czynników, które wpływają na to, że otoczenie zmienia się coraz szybciej. I z tego punktu widzenia podobno coraz bardziej popularne będzie właśnie sięganie na zewnątrz po coś, co ta osoba nazwała to leasingiem kompetencji. I nie tylko z tego powodu, że nie ma czasu, ale również jest prognoza, że będzie to coraz częściej pragmatyczny wybór firm, żeby nie budować kompetencji nie tylko dlatego, że zajmuje to czas, ale również dlatego, że one będą potrzebne do tego, żeby zmierzyć się z konkretną sytuacją, konkretnym problemem, kiedy ta sprawa Dokładnie. zostanie załatwiona. Nie ma sensu wtedy utrzymywać kompetencji, które są drogie, a rotacja pracowników, o czym mówiliśmy w pierwszej części rozmowy, jest i pewnie pozostanie duża, bo tak się ten rynek pracy zmienia. Czy zgodzisz się z takim spojrzeniem, że leasing kompetencji to jest coś, co nastąpiło w twojej firmie? Zdecydowanie tak. I taka była też idea. Tak naprawdę oprócz tego transferu kompetencji i leasingu kompetencji, bo przy leasingu kompetencji następuje transfer kompetencji, co jest taką wartością dodatkową, o której nawet wcześniej żeśmy nie mówili w samym projekcie, no jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Zatrudniając eksperta z zewnątrz, eksperta w temacie, który ma umiejętność pragmatycznego prowadzenia zmiany, również takiej umiejętności operacyjnej. W dużej fabryce jest to niezwykle ważne, że ktoś ma siłę taką sprawczą, potrafi zmieniać rzeczy, potrafi organizować zespoły, jest skuteczny. Jest jeszcze coś bardzo ważnego, to jest ten fokus. Znaczy, przed projektem poprawy bezpieczeństwa maszyn spotykaliśmy się z tym, z czym spotyka się każda fabryka. Wydawało nam się, że mamy już capacity na 110% wypełnione, że tam już nie ma promila miejsca na kolejne projekty i inicjatywy. Natomiast priorytet, z jakim żeśmy się zderzyli, kazał nam to wszystko przewartościować, to raz. No dwa, również takie zatrudnienie osoby z zewnątrz powoduje, że ta osoba nie zna naszych problemów pozostałych. Nie zna naszych codziennych zmagań, jeżeli chodzi o obsługę klienta ojomowego, nasze czasy cyklu, produktywność, poziom braków, poziom wysyłek. To jest zupełnie poza tą osobą. Ta osoba przychodzi świeża i sfokusowana, skoncentrowana tylko i wyłącznie na tym jednym temacie. Czyli oprócz transferu leasingu wiedzy, to fajne określenie, no mamy też leasing zdolności projektowej. I to było niezwykle ważne. Ciekawa perspektywa i pozwól, że zaproponuję pewną metaforę. Trochę to tak wygląda jak ambulans jadący przez korki. Wszyscy muszą ustąpić przed tym projektem, ponieważ uznaliście, że jest ważny, a ta osoba nie ma świadomości, że są korki, bo po prostu ma Chyba zrealizować korytarz życia. to, co obiecała tobie, twojej załodze, czyli dostarczyć ten wynik, na który się umówiliście, w takim czasie, jak się umówiliście, no bo pacjent czeka na terapię. Ja myślę, że to jest fajna, prawidłowa metafora oczywiście.
Maćku, jesteście po kilku kwartałach już pracy z ekspertem, którego dostarczył wam Redagate. Jakie refleksje masz? Mógłbyś się podzielić ze słuchaczami? W szczególności, czy to był twój pierwszy kontakt z takim rozwiązaniem jak interim management? Czy już stosowałeś to? Skąd taki wybór akurat? Jakie są obserwacje? Przede wszystkim są trzy ważne rzeczy, takie z mojej perspektywy. To jest to przyspieszenie i fokus, to jest pierwsza rzecz, czyli jesteśmy w stanie projekty, których w normalnych warunkach biznesowych, normalnie rozwijając swoje kompetencje, nie bylibyśmy w stanie realizować już tu i teraz, byliśmy w stanie realizować relatywnie szybko, rozpocząć je relatywnie szybko i wdrażać skuteczne rozwiązania, czyli ten przyspieszenie i fokus to jest jedna rzecz. No i transfer wiedzy, czyli leasing wiedzy, ale też transfer wiedzy do organizacji. To jest absolutnie taka druga rzecz, która nam pozwala. No i tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, trzecia rzecz to jest ten fokus. Wchodzi ekspert z zewnątrz i tak naprawdę w pełni może się skoncentrować na tym projekcie. Jeżeli chodzi o drugą część tego pytania, to jako klient mam pierwszy raz do czynienia z interim managerem. W swojej karierze obserwowałem pracę interim managerów, zresztą w przedsiębiorstwie zarządzanym przez Ciebie, Grzegorz, to był SKF. Dlatego idea była mi znana. Idea i możliwości interim managementu jako takiego obserwatora z boku albo uczestnicząc z interim managerami w projektach była już mi znana. Natomiast tutaj jako klient zderzyłem się z interim managerem po raz pierwszy, czyli moja rola teraz już była troszeczkę inna. No właśnie, i ciekawe pytanie pewnie. Jak wypada ta weryfikacja? Bo jak stwierdziłeś, miałeś obserwacje, może nawet takie, można powiedzieć, bierne obserwacje, bo te projekty, jak pamiętam, nie dotyczyły konkretnie ciebie. One były w fabryce, no ale działy się w trochę innych działach, wiemy o tym, bo pracowaliśmy. Więc jeszcze raz powiem, obserwacje biernego obserwatora, aktywnego być może i nagle rola klienta, wybór interim managera, współpraca z interim managerem, efekty uzyskiwane, te, o których mówiłeś. No więc pytanie brzmi, co byś doradził innym szefom firm? Jakie są wady, zalety twoim zdaniem tego rozwiązania? Kiedy można je stosować z perspektywy tego zderzenia twoich wyobrażeń z realnym światem, w którym zastosowałeś sam interim management w firmie? Wracamy trochę też do pierwszego pytania na temat właśnie przeszkód w rozwoju biznesu. No i interim management tak naprawdę jest fajną odpowiedzią na te przeszkody. Czyli tutaj mamy takie zamknięcie pętlą naszej rozmowy, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to są dodatkowe możliwości, których nie wykorzystywaliśmy w sposób tradycyjny. I opcja interim managementu daje taką dodatkową elastyczność, taką siłę sprawczą w organizacji. Właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że nam nie mamy zasobów, również nie mamy kompetencji, nie mamy wiedzy, jak pewne rzeczy zrobić, to jest idealny model biznesowy, który pozwala nam tak naprawdę przeskoczyć te problemy i realizować ważne cele firmy, bo to, co jest ważne, nie myślimy tutaj o zatrudnieniu osoby na stałe. Nie musimy szukać specjalnie miejsca w budżecie. Nie myślimy o tej całej otoczce związanej z zatrudnieniem nowej osoby, tylko, przepraszam za kolokwializm, ale zatrudniamy osobę gotową, która wchodzi w organizację. Czyli nie ma tych pierwszych 100 dni słynnych. Nie ma tych pierwszych 100 dni. Wchodzi w organizację i zaczyna działać. I to naprawdę widać. I to naprawdę widać szybko i to robi absolutnie bardzo dobrą różnicę. No i oczywiście tak jak w przypadku interim managera, my tu mówimy o kontrakcie B2B, to jest niesamowicie ważna też elastyczność ze strony i eksperta, ale też ze strony pracodawcy. No właśnie, czyli z tej perspektywy, o której teraz powiedziałeś, jest to, upraszczając już tak zupełnie, zakup określonego rodzaju usługi. Gdyby do tego tylko to sprowadzić, no to jest to usługa, nazwę ją też trochę inwestycją. Dlaczego tak myślę? Słuchając tego, co powiedziałeś, po pierwsze kupujesz czas.
zaczyna się praca w kierunku zrealizowania tego wyzwania od razu. Po drugiej stronie monety masz również transfer kompetencji. To znaczy, to nie jest tylko tak, że osoba z zewnątrz przychodzi i wykorzystuje swoje przygotowanie od razu, jak powiedziałeś przed chwilą. Zaczyna natychmiast wdrażać rozwiązania, które uzgodniliście, ale również współpracuje pewnie z jakimś zespołem wewnątrz, chyba tym projektowym, o którym mówiłeś, który został formalnie zawiązany ten zespół, nominowane role, no ale potrzeba było tej siły sprawczej i ta osoba z zewnątrz, ten menedżer, tą siłę też przyniósł. No i praca z zespołem, wdrażanie, kilka kwartałów, tak jak rozumiem z twoich słów, owocuje również przejmowaniem wiedzy, kompetencji, umiejętności przez pracowników wewnątrz Z firmy. To jest pewnością. ten transfer, więc trzeba na to wydać pieniądze, a po drugiej stronie mamy określonego rodzaju korzyści. Czy tak byś to określił, że to jest zwrot z inwestycji, jak to finansowo? Nie domagam się jakichś tajnych danych, ale z perspektywy finansowej, gdybyś doradzał innym szefom firm, czy jest to dobra inwestycja? Z mojej perspektywy jest to, chociaż projekt, który realizujemy, to nie jest projekt oszczędnościowy. To jest projekt, który z założenia ma wydać określoną ilość pieniędzy, żeby poprawić bezpieczeństwo naszych pracowników. Czyli tutaj return of investment gdzieś generalnie schodzi na dalszy plan, natomiast No to może skoryguję pytanie, bo być może tak to zabrzmiało, że oczekujemy licznika, mianownika, gdzie w liczniku mamy wydatek. No ale zwrotem inwestycji może być chyba również przeświadczenie, że bezpieczeństwo się poprawi, że będziemy mieli mniej dokładnie, wypadków. dokładnie. Więc można to, tak jak mówiliśmy wcześniej, budować wewnętrznie, rozwijać się, czekać aż firma zbuduje wewnątrz takie umiejętności, lub też postąpić w taki sposób, o których mówimy, czyli sięgnąć po zewnętrzne kompetencje. I tak określona inwestycja, czy ona się opłaca? Tu i warto, i się opłaca. Warto, bo jeszcze raz mówimy tutaj o projekcie, który dzięki ekspertowi z zewnątrz ruszył o wiele szybciej i dał wymierne skutki o wiele szybciej. Nie wiem, ilu wypadków żeśmy albo niermysłów żeśmy uniknęli dzięki temu, żeśmy rozpoczęli szybko ten projekt, ale na pewno jakieś statystyka nam w tym pomaga. Czyli warto. A czy się opłaca? Tak, opłaca się. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie wracając do tego tradycyjnego modelu, myśmy powiedzieli, mamy problem, mamy wyzwanie, okay, rysujemy strukturę, a jakich nam kompetencji potrzeba. Miesiące się uczymy, dorosłe osoby nie uczą się na szkoleniu, tylko poprzez pragmatykę. A przychodzi ekspert z zewnątrz, chwyta umownie nasz zespół za rękę, prowadzi za rękę, pokazuje im, jak to robić. Oni mają okazję zadawać pytania, podążają za nim jak za liderem, za chwilę replikują sami, bo to się już dzieje, czyli i warto, i się opłaca, bo tak naprawdę my żeśmy w bardzo relatywnie krótkim czasie pozyskali część kompetencji, pracując razem z ekspertem z zewnątrz w sposób normalnie nieosiągalny dla organizacji, na pewno nieosiągalny w salce szkoleniowej. To w takim razie, nawiązując do tej szybkości pozyskania kompetencji, mam kolejne pytanie. No, mogliście sami szukać na rynku pracy ekspertów poprzez jakieś polecenia, sieć kontaktów. Zwróciliście się do Redagate. Dlaczego właśnie do Redagate? Co to daje taka współpraca z firmą, która dostarcza ekspertów? Ja powiem szczerze, dlaczego Redagate? Poprzez najważniejszą walutę w biznesie, czyli zaufanie. Znamy się od kilku lat. Jesteś partnerem Redagate. Dla mnie absolutnie Dziękuję. w momencie, kiedy wiedziałem, że potrzebujemy wsparcia z zewnątrz i nie chcemy konsultanta, tylko chcemy pragmatyka, który nam w tym pomoże, naturalnie skierowałem swoje pytanie do ciebie. Także tutaj dlaczego Redagate jest w miarę dla mnie oczywiste. Postawmy na pełną transparentność tutaj. Natomiast wracając do drugiej części pytania, właśnie, jaka była druga część pytania? Czyli druga część właśnie teraz następuje, bo zmodyfikuję. Dobrze, że Tak. nie zapamiętałeś, bo nie było intencji mojego pytania uzyskanie komplementu, za który dziękuję. Zaufanie jest walutą chyba w biznesie najważniejszą. Przeformułuję w takim razie pytanie w następujący sposób. Teraz, kiedy już wiesz, że istnieją tacy dostarczyciele
zewnętrznych ekspertów jak Redegate, to pytanie brzmi nie tyle dlaczego Redegate, bo to już wiemy, ale czy kolejny raz korzystałbyś z usług Redegate, czy też innego jakiegoś dostawcy, zamiast szukać samodzielnie na rynku? Co to daje, że jest taka usługa, że możesz ją pozyskać bezpośrednio przez, powiedzmy to, pośrednika? Zasięg to jest jedna z absolutnie ważnych rzeczy. Myślę, że ilość ekspertów, które z Wami współpracują, tworzy zasięg. Wasz zasięg przekłada się na lead time poszczególnych projektów. Mamy świeżo kolejny temat potencjalnego interima i w kilka dni dostajemy naprawdę bardzo fajne, konkretne propozycje, gdzie z naszej perspektywy, działając w sposób też taki tradycyjny, byłoby to absolutnie nieosiągalne. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to co gdzieś wiąże emocjonalnie mnie z Redegate dzisiaj podczas tych wszystkich procesów, no to jest przede wszystkim ogromna transparencja, ogromna transparentność całego procesu, łatwość komunikacji, szybkość działania, czyli tak ogólnie mówiąc serwis i obsługa są na bardzo wysokim poziomie, ale też na co warto zwrócić uwagę, kiedy mieliśmy jakieś problemy z dostępnością naszego interima, bardzo szybko zareagowaliście. To, co mi się bardzo osobiście podobało, że w momentach, kiedy pojawiły się jakieś przeszkody, natychmiastowo sygnał z Redegate było, że to jest też to jest też nasz case. Bierzemy za to odpowiedzialność i dalej chcemy wam pomagać. Czyli w przypadkach, kiedy nie wszystko toczy się idealnie, tak żeśmy sobie to zaplanowali, jest bardzo szybka reakcja i działanie. Czy mogę sparafrazować to, co powiedziałeś w następujący sposób? Gdybyście szukali samodzielnie i znaleźli takiego eksperta, aż pomijając te wszystkie bariery, o których powiedziałeś, to w realnym życiu, kiedy już następuje wdrożenie i nie wszystko się musi toczyć względem planu, no to jesteście w relacji 1:1. Tak jest. Przy tej sytuacji Mamy jest taka trzecia strona, trochę rozjemca, trochę organizator, trochę ktoś, kto bierze odpowiedzialność i godzi strony, tak bym Tak, powiedział. to zmniejsza wydatek kosztowy energetyczny całej organizacji w takich przypadkach, bo ponownie ten lead time projektu, realizacji projektu z Redegate był bardzo krótki, ale ten czas reakcji, kiedy pojawią się jakieś mikroprzeszkody, też jest niesamowicie fajny, więc zdecydowanie tak. Jasne. Ośmielę się zadać pytanie, to ostatnie już w następujący sposób. Skoro tyle pochwał, to jak pamiętamy, rozpocząłem tę rozmowę, nazywając ją kolejną rozmową z serii Redegate Success Story. Czy po tych kilku kwartałach, po tych okolicznościach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czynnikach sukcesu, sposobie podejścia, metodyce pracy, czy możesz nazwać ten projekt dla siebie jako projekt Success Story? Cały projekt jako taki jest dla nas sam fakt, żeśmy wystartowali w taki sposób dynamiczny, z takim zaangażowaniem, dużym sukcesem. A jeżeli chodzi o wsparcie Redegate, zdecydowanie tak. Jeszcze raz, prawdopodobnie jeżeli bylibyśmy skazani nawet kiedy wybór już padł na eksperta, pragmatyka, czyli wiedzieliśmy, że potrzebujemy interim managera, no nasz zakres i scope poszukiwań i lead time byłby o wiele dłuższy niż firmy, która się w tym po prostu specjalizuje, zna rynek, zna menedżerów, potrafi szybko dostarczyć wartość. Zdecydowanie to jest success story. A myślę, że to jeszcze na podsumowanie nawet troszeczkę może być za wcześnie, bo przed nami przecież jeszcze długie miesiące, kto wie, jeszcze nie lata takiej współpracy, bo też cała moja organizacja, tak jak ja kilka lat temu, ma okazję nauczyć się, czym jest interim management i też z ciekawością rozmawiam dzisiaj z moimi menedżerami, którzy no tak patrzą na to, jak organizujemy ten projekt, że w zasadzie taki interim manager
jest dobra rzecz w wielu projektach, które prowadzimy. Wiele projektów, które prowadziliśmy w przeszłości z takim odpowiednim wsparciem, mogłoby być realizowane znacznie wyższą efektywnością. No to jest bardzo ważne oczywiście w biznesie. Maćku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że ta rozmowa o i wyzwaniach, ale też sukcesach wywoła uśmiech na Twojej twarzy. Nie tylko dlatego, że mamy piątek, ale pewnie udaje się w tym natłoku, bo przecież fabryka to straszny organizm, wszystko się dzieje i wiele rzeczy naraz, rozwiązać to, co postawiłeś sobie i Twojej załodze jako to wyzwanie. No i pewnie się spotkamy jeszcze nie raz. Dziękuję. Na pewno. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Dzięki. Grzegorz.